Trudno wskazać sfery życia, na które nie wpłynęła pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2. Badacze Uniwersytetu Śląskiego podjęli działania w różnych obszarach, by zbadać wpływ COVID-19 na społeczeństwo. Nasz zespół badawczy prowadzi szeroko zakrojoną diagnostykę wpływu jednostki chorobowej COVID-19 na różnorodne aspekty funkcjonowania człowieka. Oprócz najbardziej widocznych efektów, czyli pracy systemu oddechowego, koncentrujemy się również na psychologii człowieka oraz na mowie. Mamy pacjentów, ozdrowieńców, którzy wskazują na deficyty mowy w wyniku przejścia COVID-19. Poddaliśmy ich diagnostyce logopedycznej, która wskazała, że zmiany te mogą wynikać ze zmian w mózgu. Są to różnorakie zmiany, od problemów artykulacyjnych po problemy globalnego planowania mowy. Obecnie pracujemy nad wnioskiem o grant europejski, który pozwoliłby nam na stworzenie szerokiej diagnostyki efektów pokowidowych oraz pozwoliłby nam na zaproponowanie wieloaspektowej rehabilitacji. Pandemia zmieniła nasze życie, zmieniła także szkołę i jej codzienność. Dlatego zaprojektowaliśmy badania wraz z organami prowadzącymi szkołę, aby rozpoznać, jakie są doświadczenia, ewentualnie jakich trudności doświadczają rodzice, nauczyciele, dzieci, dyrektorzy badanych szkół. W badaniach kilku tysięcy respondentów okazało się, że największą trudnością w kształceniu zdalnym są zapośredniczone relacje, które niosą negatywne konsekwencje dla samopoczucia podmiotów oświaty, jak również dla organizacji procesu kształcenia. Badania edukacji zdalnej ujawniły w znacznym stopniu słabości edukacji jako takiej. W jaskrawy sposób ujawnił się brak kultury współpracy i trudności w aktywizowaniu uczniów. Dlatego też wraz z grupą badaczy opracowaliśmy listę rekomendacji, które chcielibyśmy, aby stały się podstawą do merytorycznej dyskusji nad systemem oświaty i wypracowaniu rozwiązań, które zostaną z nami dłużej, aniżeli edukacja zdalna. W naszych badaniach dotyczących psychicznego funkcjonowania w trakcie pandemii od samego początku zajmowaliśmy się tymi czynnikami, które pozwalają nam lepiej radzić sobie z tą sytuacją kryzysową, którą pandemia w naszym życiu codziennym spowodowała. Przyglądaliśmy się m.in. zdolności do rozumienia swoich reakcji emocjonalnych w tej kryzysowej sytuacji i pokazaliśmy w badaniach, że im głębsza zdolność rozumienia swoich emocji, tym mniejsze natężenie przykrych stanów emocjonalnych, które ta sytuacja w nas mogła wywoływać. Przyglądaliśmy się także tym czynnikom, które sprawiają, że możemy sobie lepiej radzić ze stresem, który doświadczaliśmy w trakcie pandemii i które zabezpieczają nas przed tym, że ten stres rozlewa się na relacje w bliskich związkach, w których na co dzień jesteśmy. Udało nam się pokazać, że okazywane sobie wzajemnie wsparcie w takim czasie sprawia, że nawet jeżeli doświadczaliśmy silnego stresu związanego z pandemią, ten stres w mniejszym stopniu oddziaływał na konflikty, które przeżywaliśmy w relacjach z bliskimi nam osobami i mniej powodował pogorszenie satysfakcji z tych relacji. Wykorzystujemy już teraz te rezultaty po to, żeby proponować warsztaty lub inne oddziaływania, które pozwalają osobom głębiej rozumieć swoje reakcje emocjonalne, a tym samym lepiej radzić sobie w podobnych kryzysowych sytuacjach jak te, które miały miejsce w pandemii. Celem badania, które przeprowadziłyśmy z profesor Ireną Pilch z Instytutu Psychologii, było poszukiwanie związków pomiędzy religijnością obywateli, a stopniem akceptacji przez nich różnego rodzaju restrykcji ukierunkowanych na walkę z pandemią. Badanie to zostało przeprowadzone w ostatnim etapie pierwszej fali, w okresie, kiedy nadzieja na opanowanie wirusa była relatywnie wysoka. Wyniki dowiodły, że niezależnie od stopnia religijności, jako obywatele dość spójnie godziliśmy się na ograniczenia podstawowe, takie jak noszenie maseczek czy zachowanie dystansu społecznego. W przypadku jednak restrykcji bardziej kontrowersyjnych, przykładowo przymus pracy w części zakładów, religijność istotnie wzmacniała ich akceptację. Co ciekawe, wierzący byli bardziej skłonni do wsparcia tych ograniczeń nie z powodów ich osobistych przekonań wynikających z wiary, ale z powodu zaufania do Kościoła. Wynik ten świadczy o silnej pozycji hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce, jednak rozumianej raczej instytucjonalnie niż mierzonej poziomem wiary. Zachęca nas to do postawienia kolejnych pytań o specyfikę polskiej religijności i dalszych badań. Uniwersytet Śląski aktywnie włączył się w działania badawcze mające na celu
stawienie czoła pandemii, nie tylko w kontekście poznania jej mechanizmu, ale również pomocy podmiotom leczniczym będących na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Pozyskano środki na realizację projektu w ramach przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dzięki temu naukowcy Uniwersytetu Śląskiego współdziałają wraz z personelem medycznym, a prowadzone działania badawcze mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie i dobrostan społeczeństwa.